Cześć wszystkim, witam ponownie. Dzisiejszy odcinek, a w szczególności naszą podróż do wodospadu ze wszystkimi jej emocjami chciałabym zadedykować mojej wychowawczyni z gimnazjum. Pani Gosia jest totalną petardą, ogląda mnie wiernie i pytała się ostatnio, co tak mało przeklinamy. Pani Gosiaku, proszę zapiąć pasy i rozmasować małżowiny. 4 mam procent baterii, ale to jest moment godny uwiecznienia. Zatrzymaliśmy się, bo będziemy jeść te takie hupersy z miodem. Oh, smells so good. With the honey, yeah? Huh? No. With honey. I want with honey. Honey penis. Huh? Honey penis. Jagdi have. No, sweet, something sweet. Oh, jagdi have. Sweet? Yes. Okej. Ale nie jest mi dane chyba dostać miodowego hupersa. Aż gadamy. But I'm gonna take the power bank because I need to... One? Yeah? Yes. One. And Wait here. Okay. Oh my god. She's gonna tell me, yeah? I'm retarded. I didn't understand. Wait. no, you're not maybe retarded. This is the first time you're doing it. Yeah. It's all broken. Mama, Sri Lanka. Help. Sri Lanka, very nice. Very nice. Beautiful. Very good food. Wait here. Oh, I just can't, you see, I'm so hungry, I cannot stop. Like. Oh. Mama Master is gonna show. Okay. Yeah, master's gonna show. Like this. Okay. Yes. And fold. Oh. One You know? time. Now I know. Now I understand. And then you eat. Thank you. Alright, here we go. Thank you. Oh, no, it didn't. Thank you very much. Learning every day. Okay, just a little bit. Yes. Antonio Perfect. Guerrero. Thank you. You got a perfect Let's see if I hoopers. learned. Like Yeah. this. Like this. Yeah. Like this. He's clever now and because like he's this. Perfect. You take him, he's gonna cook all day. Yeah. Super good. So simple, but so good. Crunchy, fluffy. You got this soft of the egg. This good? Yeah, perfect. Perfect. The egg is just cooked all the way through, so it's like not liquid egg yolk. And you got this spicy black pepper. Very good snack. It's just one of the best. And it's very special because Our Aya, dog driver made it. our tuk-tuk driver did it. He was so happy about this. Podjedzone, no to można jechać dalej. Na spontanie wbijamy do ogrodu z przyprawami. Rodzinny biznes. Wszystko posadzili sami, doglądają, zbierają i przetwarzają na cuda i cuteńka, po których człowiek jest zdrowy i piękny. Jak ktoś lubi takie rzeczy i jest miłośnikiem naturalnych rozwiązań, wierzącym w siłę natury, to miejsce dla Was. Dowiedzieliśmy się na przykład, że pełna smaku woda kokosowa kokosu królewskiego nawadnia, jest pełna witamin, aminokwasów, fosforanów i potasu. Idealny na kości i trawienie. W końcu też wiem, jak kupić kokos idealny. Trzeba szukać tych ciężkich, a przy wstrząsaniu nie powinniśmy słyszeć chlupotania. To znaczy, że jest pełny w mleko kokosowe. Dowiedzieliśmy się też, gdzie pieprz rośnie. Zbiera się go, jak jeszcze jest świeży. Krótko gotuje w gorącej wodzie, przy suszeniu zaczyna się marszczyć i czernieć. Oh, it's so intense. You always saw No. it dry. And, Yeah, exactly. And it's This black, is fresh. black First brown. time in my life I see it fresh. And this one you for Smells Can I have super one more? good. Tutaj stosują go również jako domowy sposób dbania o zęby. for the we make powder. This use You make powder, right? teeth. Oh, for tooth. Yes. Toothpaste. Toothpaste. Oh, nice. This one use after come white color. Oh. White color. Wanilia. Spośród dziesiątek tysięcy odmian orchidei na świecie wanilia jest jedyną używaną jako dodatek do żywności. Oh my god, it smells like a, you know what? Warm home, Right. cold blanket, like a dream. Like, that's so warm, it's No. so beautiful. I wanna eat this. Citronella. Pan mówi, że robią z tego olejki, których boją się komary. Against mosquitoes.
Oh, you use it for mosquitoes. We make oil Oh, you and make the balm. oil. Nice. This one apply after 8 hours, not coming mosquitoes. You should buy one. Might be good for us. A tak rośnie cynamon, złoto Sri Lanki. Rozgrzewa jak kocyk, a ciasto jabłkowe bez niego nie smakuje już tak samo. Kiedyś był symbolem luksusu, a królowie dostawali go w darach jako najwyższy wyraz szacunku. Put cotton Yeah. and one drop put cotton and inside here. Ah, okay. It's for the After ears. 2 minutes after, no. Body warm, Oh, body warm. yes. Okay. A to jest imbir poza sezonem. Trochę heheszkaliśmy, bo pan śmiesznie wymawia po angielsku syrop na kaszel. We make cough syrup. Syrup. Cough syrup. Cough. O, cough Cough. Cough syrup. Oh, cough. Ze swoich roślin robią najróżniejsze kremy i olejki. Na przykład na żylaki, bóle pleców, karku, zapalenie stawów, pryszcze, zmarszczki, włosy i wiele, wiele innych. Wszystko dla zdrowia i urody. Robią też swój własny miód. This. This is like a little paradise, you know? Za cały ten spacer z całą masą info nie zapłaciliśmy ani grosza. W zamian wsparliśmy rodzinny biznes i kupiliśmy kilka olejków. Teraz czas ruszać dalej. Bye! Aja. O, jesteśmy w hotelu. My nie mogę w to uwierzyć, bo najpierw pojechaliśmy za daleko o 4 km, później w drugą stronę o 1,5 km, później Antek zgubił $200 i była panika w tuk-tuku, później znalazł $200, cały Antek. Pada deszcz w ogóle w końcu. Hello! Very good, how are you? Okej, tak wygląda pokoik. Proszę pięknie. Minibarek, połówka, taka toaletka, 2 łóżka, bo to był ostatni pokój. No tak. I siedzisko dla 4 osób. Stronę. Okna, bo tutaj pewnie jest co podziwiać. Pach. No, nie muszę nic więcej mówić. Coś niesamowitego. Tak jeszcze nie spaliśmy nigdy. Mogłam tutaj na podłodze leżeć i spać, nie wiem, iść w piworze, ale budząc się przy tym widoku to już jest coś innego. Dostajemy herbatkę od pana z hotelu, z pobliskiej fabryki. Widok za oknem miażdży cycki, więc podziwiam. 6 stycznia. Kończymy jeden z najbardziej ulubionych dni w moim życiu. Definicja eksploatacji czasu na 100%. Pogoda jest deszczowa, jak na zamówienie, bo upały dają w kość, więc miła odmiana. Szybko się zaczyna ściemniać, jemy więc kolację i padamy jak muchy. I dzień dobry, wstajemy. Tutaj dalej pada, ale jesteśmy naładowani energią i głodni. Wrażeń też. Polatałam chwilę dronem, zaraz wam pokażę. Zawiesiliśmy się strasznie na tym widoku, więc podziwiamy dalej. Śniadanko miłości ma. To smoothie, co widzicie, to z tego drewnianego jabłka, co jedliśmy w Kandy. Mniam. A to poznajcie repcia. Kiedyś wam opowiem, o co chodzi i czemu baburka w moim wieku jeździ z kruszakiem po świecie. Krzątając się po hotelu poznałam bardzo w porządku ziomka i zaczęliśmy rozmawiać o tym całym kryzysie i tak sobie pomyślałam, że trzeba o tym wspomnieć, bo raz, że byliśmy tam świeżo po obaleniu rządu, a 2, no takie są realia. Sri Lanka to nie tylko dobre żarcie i palmy. Także chwilowa mała zmiana klimatu i trochę polityki. Skąd ten cały kryzys i jak to wyglądało? To, co widzicie na ekranie telefonu, to rezultat decyzji politycznych prowadzących prosto do katastrofy gospodarczej. W Sri Lance zadłużonej na $51 miliardów, brakowało jedzenia, benzyny, leków, co najmniej 500 000 Lankijczyków padło w ubóstwo na przestrzeni dosłownie kilku miesięcy. W szpitalach odwoływano operacje, brakowało prądu i podstawowych środków do życia. Powodów tej beznadziejnej sytuacji jest wiele i są złożone, ale tak pokrótce można powiedzieć, że jedną z głównych przyczyn był fakt, że państwo importowało więcej niż eksportowało. Sri Lanka wydawała więcej niż zarabiała. Podwójny dług w postaci zadłużenia budżetowego oraz zagranicznego ciągle się pogłębiał.
Decyzje prezydenta Gotabaja, takie jak na przykład obniżenie podatku z 15 na 8%, nie polepszały całej sytuacji. Skąd niby kraj miał brać kasę na spłacanie długu? W 2020 roku zakazał wszystkich nawozów chemicznych, twierdząc, że tak jest zdrowiej. A prawda była taka, że brakowało dolarów, bo rezerwy walutowe były na wykończeniu. I teraz to jest mocne. Przez ten ruch produkcja ryżu, który jest podstawą diety na wyspie, spadła o 50% i byli zmuszeni do importowania go z innych krajów. Nie zapominajmy o pandemii i COVID-zie, który pozamykał granice dla turystów w kraju, w którym 13% PKB jest oparte o dochód z turystyki. Przez inflację jedzenie wzrosło ponad 30%. Na przykład kokos kosztował 50 rupii, potem 90. Cena ryżu wzrosła o 91%. Także inflacja, podwójny dług, brak rezerw walutowych, COVID, wszystko do kupy, co mogło pójść nie tak. Z ekonomią w tym kraju poszło nie tak. Na filmiku widać, jak wkurzeni obywatele biorą sprawy w swoje ręce i przejmują pałac prezydencki, a sama głowa państwa zwiewa na Malediwy. Rozmawialiśmy tutaj z panem, co tu pracuje i powiedział, że tutaj jest droga przez dżunglę i to jest bardzo krótka droga, 1 kilometr. Tam dalej, tutaj jest ten nasz wodospad, a tam dalej jest jeszcze jeden wodospad i no i tam właśnie idziemy. Jest to krótka trasa, ale nie jest taka super łatwa. No zobaczymy, co dla niego znaczy super łatwa. Antek się guzrze, a ja sobie już zacznę trasę. Pogoda dzisiaj super, zmienia się cały czas. Przed chwilą było, znaczy przed chwilą, z 2 godziny temu było słonecznie, później padało, a teraz są chmury, ale jest strasznie ciepło. Buongiornissimo. Okej. No to jedziemy. Wjeżdżamy w to. Dobra. Nogi mnie strasznie bolą, całe uda mnie pieką. Podejrzewam, że to przez tą wieżę wczorajszą. Bo kucałam cały czas na tych schodkach. No ale co, damy radę. Lepiej się idzie pod górę niż z góry w tym momencie. O proszę, cudownie. Już wiemy, gdzie jest popalone. Już wiemy, gdzie hotelowe śmieci lądują. Masakra. Ten sam pan dał nam hinta, że jest tutaj fabryka herbaty. Zapomniałam nazwy. No i gwarancja zadowolenia. Jestem ciekawa. Postanowiliśmy, że zostaniemy tutaj jeszcze 1 dzień na odpoczynek, bo przez ostatnie 4-8 spaliśmy 7 godzin, plus jakieś urywane drzemki w tuktukach. Jakiś strumyczek sobie płynie. No. Także dzisiaj okolice. Zmienialiśmy plan chyba ze 3 razy, ale w końcu chyba mamy to. You made it. Because I'm scared of this food. You know that Yes, don't worry. No? Yeah, take it easy. I think it's there or there. It's same shed. Pan powiedział, że tu będzie ścieżka. Ale chyba coś mamy. O nie. Coś jest kujące. Przydałaby się maczeta. Yeah, we need it. Maczeta. That would be good with a machete. Dokładnie. To ja panu tutaj zrobię, wydeptam ścieżkę. Tak się panie robi ścieżki. Kurde, chyba tam jest mokro. It's getting better, I think. No! Here! Oh. Here is getting better, yeah. Kurde, noga mi ugrzęzła. Watch out, is a hole in there, huh? A hole with the river. Yeah, no, it's not the river. Yes, come here, give me a hand. Anto, I'm not coming back, just manage. That's the house I got. Just man. Yeah, be a big boy.
O kurde. Watch out, here is river too. Znaczy to nie jest rzeka, ale nie wiem jaki strumień. Here. Oh my god. Muszę przestać mówić oh my god. Się posłuchałam, to cały czas wołam Boga. Antek się już w ogóle zapytał pana, czy są tygrysy w okolicy. Antek się zawsze pyta, jak widzi większe zagęszczenie drzew. O nie. Nie. Nope. Kurde, I think we... No man, that's not the road. That's... You should put the long trousers for that. To, co zaraz nastąpi, musiałam wypikać przez politykę YouTube'a, ale znalazłam dźwięk kurczaka, który idealnie pasuje do sytuacji. Piaf! No, that was Mag! That was Mag! Kurwa, smak sto cazzo! Whoa! Fuck you! Where? Was in the sock. It's bleeding. No, that's... And here. He's bleeding, of course. Because they wear this shit, this gives you disease. Kurwa, fucking malaria. Ah! Che schifo! I'm leaving. I'm done. You serious? Oh fuck, I'm done. Oh, kurwa! Asia, I understand. But everything has a limit. Oh, kurwa! Oh, fuck this. Fuck this. Kurwa. Fuck this. Fucking hell. What? Look at this shit! O kurde. What? Ah! In my foot! Oh my god. What? Get the fuck out! They don't like me apparently. Amor! Yeah, I'm go back to Italia. Kurwa! Dobra, I'm done. I'm fucking done. I'll hold this shit. You're all wet. Oh my god! They're kurwa disgusting! Man, okay, you know what? I'm gonna go back. Okay, don't freak out, man. They're everywhere, man. They're fuck. Oh my god, look here. Much. Oh my god. He's going inside. From my feet. You Okay. bastard bitch. Okay, you know what? One, done. My face. It's disgusting. Oh my god, they're everywhere. Okay, you know what? Let's go. Look at the motherfucker. Okay. Oh my god, bro. Okay. I'm leaving you. No. I'm going. No, you wait for me. I'm going. You wait for me. Miała być przygoda. Każdej chwili szkoda. Seriously? Kurde. I tak właśnie wyglądał mój i nasz pierwszy kontakt z tymi krwiopijcami. Wrzucam ten filmik, bo takie są fakty, tak to właśnie wyglądało. Ściągam buty, bo się wszędzie wiją. Sami ryczymy ze śmiechu, jak to oglądamy. Za każdym razem. Moja rodzinka to samo. Mama się nawet popłakała. Lekcja odrobiona. Poszliśmy beztrosko, wróciliśmy mądrzejsi. Ja założyłam, że nic złego nam nie grozi, więc stałam wyluzowana. Antek przeciwnie, jak widzieliście sami. Potem doczytałam co i jak i sprawa wygląda następująco.
Pijawki faktycznie przenoszą wirusy i bakterie, ale nie jest regułą zarażenie jakąkolwiek chorobą. Zwykle są niegroźne, używane przecież również do leczenia, ale i w tym sektorze badania pokazują nawet 20% możliwość infekcji. Także śliska sprawa. Można sobie kupić albo wypożyczyć takie specjalne ochraniacze na łydki, żeby żadna z tych małych męć się nie dostała do środka. They're not here. Long. Here, stuck. What is this? Udel. Oh, here. Yeah? Yes. Bad? Oh. Bad? Disease? Sick? Dangerous? Huh? You don't understand? Okay, when this? One here? Suck? Yeah? Oh. I'm like, oh no. No. No dangerous? No. Okay, they're not dangerous. Okay. And to waterfall? Where? To waterfall? There? There? Waterfall? You don't understand. Don't worry, it's okay. It's okay. No, the legs, no, I check. Check my skin with my back or something. Oh my god! I'm joking. Fuck you, Show me. fucking bastard. Okej. Nie ma więcej chyba. Tylko na butach. No kurde, i teraz mam ten uczuć, że trzeba tam iść. O, tu jest paruwa jedna. Kurde, ale mam teraz wizję, gdzie one nie włażą w moim ciele. Okej. Dobra, trzeba się zastanowić, co dalej. They are repulsive. Zapomniałam spukać i wyszedł na kibel. Ble. They're fucking repulsive, man. Can you imagine if you stuck like this in your ass? You were stuck like this in my food. That's not nice. Oh my god, I'm gonna take this out. Oh my god, I'm gonna take it. You know, you're gonna go to pee or poop, you're gonna come in your legs. And it went so long. I know it's disgusting. Yes, I got the big one. I'm gonna hunt you down. Na koniec mały materiał bonusowy. Wyobraźcie sobie, że mój mężczyzna wstawał w nocy specjalnie, żeby jeszcze raz sprawdzić, czy nie ma pijawek w ciuchach. Serio. Co zawsze wspierająca dziewczyna robi w takiej sytuacji? Ano szuka czegoś, co ma pod ręką. Małego najlepiej. O jest. I rzuca nią w ciemną otchłań z nadzieją, że trafi w cel. Efekt? Worth it. Widzicie te małe wierzgające nóżki? Może włoskie ogiery tak mają, ja nie wiem. On już się nawet wtedy nie denerwował, to był tylko jakiś 10. raz tego dnia. Dzięki za czas, trzymajcie się wszyscy. Dobranoc, płynanoc. Karaluchy pod poduchy, a pijawki pod nogawki.